Szanowni Państwo, każdy system ma bardzo ważną część, czyli organizery. W tych organizerach musimy spakować mnóstwo drobnych rzeczy, często je układamy długo, pamiętamy gdzie są, więc te organizery wydają się być bardzo istotne, bo duże rzeczy zazwyczaj wiemy gdzie mamy, a drobne musimy mieć mocno poukładane, więc dzisiaj porównanie między systemem Kubrick Pro i Stanley T-Stack. Zaczynamy. I tak, kochani, mamy w tej chwili na stole T-Stacka, czy to Stanleya, czy to DeWalta. tak, i mamy... Oraz organizery systemu Kubrick Pro. Weźcie rączki, żeby kamerki z góry nam pokazały, że tak naprawdę są bardzo podobne wielkości, bardzo podobne funkcje. I teraz tak, po kolei dobieramy się do tych najwyższych. Mamy najmniejszy organizer z całej trójki. To jest organizer o długości 45 cm w obydwu wypadkach i o głębokości około 30 cm. Widzimy na pierwszy rzut oka, że mamy poliwęglanowe pokrywy razem z uszczelkami. W obydwu organizerach zapięcia z przodu też wychodzą z pokrywy, tak, i też są poliwęglanowe. I to, co widać, myślę, najważniejsza historia na początek, to jest różny układ kubełków w środku, tak? Czyli Stanley poszedł bardziej w delikatne, drobne rzeczy, tak? Ma tą przegrodę w środku, która po wyciągnięciu, tak? Groć ma taką i widać, że tu jest przygotowane pod przegrody i te przegrody występują raczej chyba w organizerach DeWalta. Jakichś akcesoryjnych tematach, tak. Natomiast generalnie jest tak, że w tym wypadku mówimy o dwóch rozmiarach, tak? I krotności tych dwóch rozmiarów w organizerze. Jeśli chodzi o Kubricka... Tutaj mamy 3 rozmiary kubełków, bo mamy kwadratowy kubełek, mały kubełek, który występuje również w wersji zielonej, tak, że możemy go tutaj złapać, tak? Oraz coś, co rzeczywiście odróżnia ten organizer od tego drugiego, to jest kubełek długi. Nagraliśmy o tym odcinek, ten odcinek był fajny, bardzo się podobał, to wynikło z Waszych potrzeb, więc ten długi kubełek był na Waszą prośbę i rzeczywiście on się przyjął, jest to taka ważna wartość dodana. Zmiana jakościowa, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli cokolwiek zostanie, co nie mieści się do systemu, to jest to porażka tego systemu, bo muszę mieć dodatkowe opakowanie na te narzędzia, te akcesoria. Celem każdego systemu jest to, żeby różne rzeczy spakować w komfortowy sposób, albo móc dokupić takie akcesorium do systemu, które się pakuje na kółka, żeby wszystko móc do środka zmieścić. Dobrze, tyle o pierwszym organizerze. Dawać mi tu. Lecimy z następnym. Dawać mi tu. To jest środkowy organizer. To jest ta sama głębokość, tak, w obydwu wypadkach. Jeśli mówimy o wysokości, to niski i środkowy to jest to samo. Ta sama. To, co zmienia te organizery, to na pewno rączka i zapięcia, tak? W tym wypadku rączka jest wbudowana w korpus, w obydwu wypadkach solidna. I zapięcia, które są osobnym elementem. W tym wypadku stal, w tym wypadku Kubricka poliamid. Zapięcia T-Stacka są bardzo porządne, takie dociągające i powiedziałbym, na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie bardziej solidnym niż w Kubricku. Był nawet taki komentarz, że bałbym się tych zapięć plastikowych. Ale to, jak mówimy, jest poliamid i ma swoje plusy jak każde rozwiązanie i do tej pory, co najważniejsze, nie mieliśmy z tego tytułu problemów. Ale chciałem właśnie powiedzieć, jakbyś mi Bartek nie przerywał, to jest coś wyjątkowego. To chciałem powiedzieć właśnie, że zanim wypuścimy, żebyście byli tego pewni, zanim wypuścimy jakieś wyroby na rynek, to robimy testy, rzucamy i tak dalej, sprawdzamy w różnych takich ekstremalnych warunkach, takich, mówiliśmy to słowo, Piotr? Nie konfliktowych, tylko kolizyjnych. I sprawdzamy, czy po prostu to nie jest badziew, czy to w ogóle na budowie się nada, czy się nie nada i stwierdziliśmy, że się nada, że jest bardzo mało reklamacji, właściwie nie ma. Ale nawet gdyby się zdarzyły, to wprowadzimy te zapięcia do naszych serwisówek, w których mamy wszystkie nasze wyroby, więc nie musicie się tego obawiać. Ten temat nie istnieje, tym bardziej, że warto wspomnieć, bo opierasz się, Grzegorz, tutaj o wersję, która nawet jest bardziej może na rynku popularna i owy Stanley stosuje te same rozmiary, te same organizery, również z plastikowymi zapięciami i w wersji bez uszczelki. Ten sam kształt jest z plastiku, tak? Też z poliamidu i tyle, tak? I tyle. Więc słuchajcie, zapięcia mamy ograne.
Otwieramy organizery i I tutaj mała uwaga, bo czym się te dwa organizery, jeśli chodzi o system zapinania, łączą. Wspomniałeś, Bartek, że tu są takie dociągające dwa, tu są takie bardziej na klik, ale mamy tutaj jeszcze jeden element, który nam dociska i trzyma, to jest to zapięcie w środku. Trzeba o tym pamiętać i to właśnie stabilizuje, dociska nam całą pokrywę I tutaj jeszcze do tylko korpusu. jedno zdanie, o którym warto wspomnieć. Certyfikat, te organizery wersji topowej Stanleya, nasze wszystkie w standardzie mają uszczelkę. I jak widać, Stanley posiada IP53, o czym Tu informuję w jest przypadku naklejka, tego tak? organizera. Tutaj nie ma żadnej takowej informacji. U nas możemy już zdradzić, że wszystkie organizery 100, 200, 300 posiadają certyfikat IP54. Nie 53, a 54. Czekaj, bo to jest ciekawe. Wywiercamy dziurkę, robimy podciśnienie w środku, rozpylamy pył. I to tak? kilka godzin w takiej komorze. Kilka godzin. Jeżeli tam jest podciśnienie, to ten pył z zewnątrz nie może się jakby przez Dostać do wyrównanie środka. ciśnień dostać do środka, a jeżeli się dostaje w jakiejś śladowej ilości, To i tak to jest w piątka zależności- bardzo wysoko. to jest piątka. Jak się w ogóle nie dostaje, to jest szóstka. Co mamy w Kubricku One, natomiast w tej klasie mamy piątkę, a potem schodząc do jedynki, to już mówimy o przedmiotach nawet o wielkości milimetra lub większych. To jest Ale taka mówimy o klasyfikacja. pyłoszczelności, a druga cyfra, czyli jest piątka, to jest pył pył lub jakieś przedmioty, które, bo to jak mówię, jedynka ma tam myszy, szczury, Szczury. kuna nie wchodzą. dokładnie, a druga cyfra tyczy się wodoszczelności. Maksymalna cyfra, pewnie to jest kwestia dyskusyjna, jest 8. To już mówimy o sytuacji, gdzie pod wodą wytrzymuje telefon kilka godzin. Natomiast w takich przedmiotach jak skrzynki, to jak gdyby max to jest 6, mamy ją w łanie. Tak. Wtedy mówimy o sytuacji, gdzie 120 litrów wody przez kilka minut z różnych kierunków jest naprowadzanych na skrzynkę I nie w środku wejdzie do nie ma. środka. Natomiast jeśli jest piątka, mówimy o 20 litrach, a czwórka, którą ma nasza linia, mówi o sytuacji, że ta skrzynka jest odporna na zachlapania, na deszcz z każdego kierunku, tak? Więc to i tak w tej klasie skrzynek, w tej wielkości. trójka? A trójka to jest sytuacja, gdzie jest odporność tam w wielkości milimetra. Czyli jak grzmi. Jak grzmi, jak jest, Jest odporna na grzmot przed deszczem. I Przed deszczem. pochmurną pogodę. I pochmurną pogodę. nie deszczową. Wracając do meritum, wracamy do środka. Tutaj mamy troszkę inne kubełki, czyli pojawił się większy kubełek, ale wciąż nie tak długi jak ten 23 cm. Bo Tak? tu są generalnie te same kubełki, które były w poprzedniej wersji, to jest ten sam układ w tym wypadku. Różnica, panowie, różnica jest taka, że Stanley daje jeszcze dwa dodatkowe, Tak, a my tu mamy takie pustą dwie komory. Tu mamy pustą komorę. Przyspieszamy, słuchajcie, rączka jest tak samo solidna jak nasza, pokrywa jest taka sama. W Stanleyu macie jakby te komory z przodu wypełnione jeszcze kubełkami, my nie, ale jaki jest układ kubełków każdy widzi, jaki jest koń każdy widzi, więc sobie z górnej kamerki zobaczcie, co Wam bardziej pasuje. Trzeci najwyższy Lecimy organizer. trzeci, tak, ale podkreślmy, że ten organizer, Bartek, Ten organizer i ten mają tą samą. mają tą samą wysokość, tak? Czyli 100 i 200 i te dwa mają tą samą Tak wysokość. samo, tak. Przechodzimy szybciutko do trzeciego. Najwyższy. Trzeci organizer, tutaj już mowa, jak mówiliśmy o 7-8 cm, tu oscylujemy w okolicy 10-11, zależy do jakiej krawędzi liczyć. Oczywiście przez to kubełki są głębsze. I jak widać, porównamy sobie Bartek, tamto porównujmy sobie. wyciągnij z kubełki z 200. W jednym i w drugim wypadku kubełki są dwukrotnie prawie Tutaj wyższe. Tomek, zbierz to z kamerki. Mamy dwa kubełki. Widać różnicę mniej więcej dwukrotną, jeśli chodzi o Czyli wysokość to są kubełka. kubełki niższe w Stanleyu, tamto są niższe w Kubricku, to są wyższe i to są wyższe, tak? Stanley, można by powiedzieć, jest ciutkę wyższy w tym wyższym organizerze, Ale znów brakuje długiego kubełka. ale tak? brakuje długiego kubełka. Znów mamy sytuację tego typu, że mamy głęboki 23 cm kubełek, a tutaj maksymalnie, żeby zostać aptekarską tutaj dokładność zastosować, 15 cm. 15 cm i te kubełki nie mają tego wywinięcia, przez co są takie delikatniejsze, ale są I porządne. nie można ich wieszać, No nie tak, można ich wymieniać. Wszystkie tak? te można powiesić, niezależnie od tego, Rzuć tam, którym... Tomek, na naszą którym są płytę, na organizerze. naszej płycie. Widzicie, że tak naprawdę w naszych kubełkach można podmieniać sobie kubełki, bo jeżeli na tablicy mamy jakieś rzadko używane akcesoria, to możemy sobie idąc na robotę, a coś potrzebując akurat z tych rzadko używanych, możemy sobie wymienić łatwo te kubełki, tak?
I zdawać by się mogło, że do tej pory byliśmy bardzo podobni. Wydaje się, że kilka słów teraz o różnicach. I teraz słuchajcie, mamy, jeszcze nie mamy, Piotruś, spinaj się. I teraz posłuchajcie. Grzesio bierze jeden system i drugi, tak? Popatrzcie. Blondyneczka, ruda. Jaka jest różnica? No taka... Chodź Piotr. No. Z rudą i blondyneczka. I teraz słuchajcie, fajne są te organizery, ale wolałbym osobiście, gdyby one jechały na kołach, tak? Postaw mi na Tistaka te organizery. Rozmiar się zgadza, szerokość się zgadza, ale niestety te najbardziej popularne stanleyowskie organizery... Najbardziej popularne. 3. Widzieliście, w małym mamy różne kubełki, tam mamy niskie inne, tu mamy wyższe. Czyli generalnie można by powiedzieć, że Stanley DeWalt dali klientowi bardzo fajny system organizerów różno takich kubełkowych, tak, że można sobie dobrać, ale słuchajcie, trzeba je trzymać. Co, nie Dopiero później został wprowadzony organizer, który w jednym rozmiarze, tak? Tutaj mamy tą różnorodność. A tak naprawdę mamy tylko jeden organizer, który się łączy systemowo, w związku z tym powinniśmy tak to się tutaj porównać. Czyli tak. Czyli mamy 3, mamy system, ale nie zapniesz na system, nie tak? zapniesz. Nie zapniesz na system, musisz drugą rękę zaangażować. bardzo- A na system zapniesz coś, co jest jedno. Co jest tylko w jednej wersji, tak? Ale zobaczcie, i nie ma uszczelki, i tu tak? też mamy kubełek długi, Piotr. To jest... Nauczyli się człowieku po 10 latach, zrobili kubełek długi, daj nam kubełek długi, porównamy. Słuchajcie, kubełek długi Stanley DeWalt, kubełek długi. Ja myślę, że warto to Kubrick. ustawić, to widać wtedy lepiej na powierzchni. Jaka jest rzeczywista różnica? No mniej więcej mówimy o... No to można by powiedzieć ołówek, jakaś taka pierdółka, to rzeczywiście wiertła. można. Tym bardziej tu są tylko takie dwa, no i jeden organizer, tak? 2 rodzaje kubełków, duży, mniejszy. I mając tylko ten jeden rodzaj organizera, bo tam jeszcze jakaś była jego wersja wcześniejsza, tak naprawdę mierzymy się z 3 w Kubricku. I teraz panowie i panie, bo właśnie z komentarzy wynikało, że jeden kolega z żoną ogląda nasz program. Słuchajcie, odpinamy, raz, uchylamy, tak? Uchylamy w ten sposób. Uchylamy to. Tak? Uchylamy, słuchajcie, wszystkie te rzeczy. To jest taka pozycja, w której mamy to na budowie, kiedy chcemy mieć łatwo dostępne tematy. I zobaczcie, zaglądamy do tego, zaglądamy do tego, tak? I zaglądamy do tego, tak? Ktoś, kto nas ogląda, chce kupić organizer, tak? Przekonaj go, że jeżeli wejdzie w system Pro, to jest dla niego większa korzyść niż wejście w system Tistach. No, przede wszystkim to jest możliwość montowania na systemie, czyli nie muszę tego nosić w ręce. To jest po pierwsze. Po drugie, w każdym z organizerów mam długie kubełki. Raz pokazać, 10 razy powiedzieć. Tak. Piotruś, zapnij to. Popatrz. Ja tutaj, zobaczcie, tak? Wiozę sobie system Tistach, ale tu muszę mieć organizery, tak? Co chce mieć to samo, co w Kubricku. Tak. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że podchodzę, nie wiem, do drzwi, tak? No tak, no trzeba coś odstawić. No to muszę już Nóżką. nóżką brać drzwi, tak? karatę. A w Kubricku, pokaż Piotrek, czytam. A rączka tutaj. A rączka tutaj otwierasz sobie, tak? Możemy oczywiście więcej naładować i tak dalej. No po prostu są to organizery systemowe, tak? Systemowe. Po drugie, długi kubełek, to znaczy naprawdę długi kubełek. On jest po prostu długi i w każdym z tych organizerów. Zwykły, niewymyślony, no tam mówmy się, że w Tistaku ten kubełek to jest taki, wiecie, no, mieli szczelinkę, nie wiedzieli co z nią zrobić. No. Ja to tak uważam. Słuchajcie, no aż wiecie co, zobaczcie, mieli szczelinkę tutaj, bo tu mają poduchwy. Tomek, wiedźmy tutaj. Zobaczcie, mieli tutaj jakąś szczelinkę, nie wiedzieli co zrobić. No tak se mówią, zróbmy se takiego pizdryka, no. A okazuje się, że słuchajcie, nie wiedzą co jest potrzebne. To mnie śmieszy, słuchajcie, nie wiedzą w Stanleyu. W takich ogromnych korporacjach, rozumiecie? Inżynierowie po prostu nie znają waszych potrzeb. Ja też nie wiedziałem, ale zrobiliśmy studio, w którym pytamy, słuchajcie, czego chcecie? I było długi kubełek, długi kubełek, długi kubełek, długi kubełek. No to w mordę jeża. Ludzie na całym świecie są inni niż ludzie w Polsce.
No nie, są tacy sami, tylko ich nie słuchają albo nie pytają. Rozumiecie? Czyli słuchaj, no reasumując, popatrz, różnice są dwie, ale elementarne. Zapina się na system, nie zapina się na system, jest długi kubełek, nie ma długiego Czyli jest kubełka. dostosowany do naszych potrzeb. Jest tak. I wiecie co teraz będzie? Jak my tak se z nich troszeczkę dworujemy z tych Stanleyów, oni się wkurzą i będą się pytać, gdzie jest ten Poland? Gdzie jest ten Poland? Na mapie. A wiecie co drugi powie? Holland, Holland! I teraz wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że oni przyjadą do Krakowa i będą się pytać, gdzie są coffee shopy, nie? A on mówi, jakie coffee shopy? No przecież Holland, nie Holland, Poland. Słuchajcie, to w Poland Kubrick System wymyślili tak naprawdę sensowne, konkretne potrzeby ostatecznego użytkownika. I słuchajcie, wybór oczywiście należy do Was, ale uważamy, że system Pro jest po prostu zarąbisty, a już Wam dzisiaj powiem, że już niedługo co, Bartek, będzie? Powiedz to Ty. No będą nowości, które zmienią układ sił. Teraz mi przypomniałeś, my tu opowiadaliśmy o tym, że to główna cecha, że to się łączy, to jest systemowe, bo się zapina na Pro, a to się nie zapina, ale przecież to się jeszcze zapina na system Kubrick System One. A to nie. A to już niestety, jak wszedłem w T-Stacka, to już umieram z T-Stackiem. Jak wszedłem w T-Stacka, umieram z T-Stackiem, czyli jeżeli na przykład jadę sobie z DeWaltem, TAF systemem i w DeWalcie mam swoje grube tematy, ale potrzebuję sobie wziąć parę organizerów, w których mam różne pierdolety, no to już nie mogę tego zrobić, tak? Znowuż mam problem. No trzeba do ręki system, wziąć. łapa, system, tak? I teraz słuchajcie, jeżeli wjedziemy, chodź Bartek, chodź, popatrzcie, jeżeli teraz wjeżdżamy dużym systemem, słuchajcie, umówmy się, jeżeli kupujecie karta tego i karta tego, to macie w tym konkretne... Bartek, co konkretne? Konkretne tematy. Konkretne tematy, te skrzynki są załadowane, macie w nich jakieś grube elektronarzędzia albo coś. I teraz słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wziąć sobie na przykład, o, popatrzcie, tu wiszą Wasze organizery, tak? Organizery, w których macie poukładane jasno i dokładnie swoje śrubki. Wiecie dokładnie, co w nich jest, bo kompletowaliście je bardzo długo, tak? Kładziecie sobie na system One, bo akurat Wam jest taka potrzeba, albo jeszcze na One kładziecie 350, a tutaj nie. I Albo teraz nie znacie zobaczcie, umiaru i bierzecie to wszystko, bierzecie to wszystko, tak? to spinacie i jedziecie z tym bez problemu. No. A to pojadę? Chyba nie. Może No, jakieś słuchajcie, pasy. no, No nie pojadę. No. rozumiecie? I teraz popatrzcie, facet, który ma tutaj jakiś gruby młot albo coś, tak? I potrzebuje drobnego systemu, bo jakieś to drobiazgi, pierdolety ma, tak? No to nie pojedzie. To on musi z dwoma systemami Nie, jechać. nie, jadą we dwóch. Jadą we dwóch, ale przynajmniej mają wesoło. Oczywiście prosimy Was, bo zdajemy sobie sprawę, że zawsze pod takimi filmami porównywawczymi pojawiają się kciuki w dół, no bo wiadomo, że... Jest to małe wkładanie kija w mrowisko. Tak, mamy takie małe... Ale jeżeli dajecie tak, to bardzo Was prosimy, napiszcie dlaczego, tak? Co Wam się podoba bardziej w T-Stacku? Jeżeli my tego żeśmy nie ujęli w naszym filmie, napiszcie o tym i z pewnością odpowiemy Wam na ten komentarz, może w następnym odcinku. Traktujmy się serio, bo jeżeli tylko tak, na zasadzie, no bo tak, żeby się tak nie wymądrzali, to słabe. System Pro mamy omówiony, system T-Stack mamy omówiony, bardzo dobry system, trwały, on jest od lat, ludzie są od niego zadowoleni, ale uważamy, że wymyśliliśmy system, który jest bardziej kompatybilny, bardziej kompaktowy, multifunkcyjny. No poszliśmy o krok do przodu, tak? Poszliśmy krok do przodu i tak naprawdę musicie mieć pewność, że to jest jeden z systemów u nas, który jest taką moją perełką i on się będzie cały czas rozbudowywał. Już jest sporo modułów, ale to dopiero początek. Zapraszamy.